Witajcie. Dzisiaj postanowiłem omówić reakcje strąceniowe. Te reakcje polegają na tym, że dwa jakieś związki chemiczne, które rozpuszczają się w wodzie, po zmianie na jony łączą się w inny sposób i niestety, i wtedy tworzą substancje, które już nie są rozpuszczalne w wodzie. Polega to na tym, że sprawdzamy w tabelce te nowe kombinacje tych substancji i patrzymy, czy jest tam Tn lub gwiazdka i oznacza to w skrócie to, że dana substancja chemiczna jest albo trudna, albo nierozpuszczalna w wodzie, co idzie za tym, że wytwarza się osad na dnie zlewki. Czyli na przykład, jeżeli zmieszalibyśmy siarczek magnezu, powiedzmy bromkiem wapnia, to w tej reakcji wytworzyłby się siarczek wapnia. Wtedy ten siarczek wapnia opadłby na dno i zostałby wtedy bromek magnezu, który dalej by sobie był rozpuszczony i nadal w formie jonów by się w tej mieszaninie sobie pływał. Mam przygotowane tutaj kilka reakcji chemicznych. Będziemy sobie je po kolei rozwiązywać i proponuję to zrobić w następujący sposób. Przede wszystkim zawsze jak uzyskujemy reakcję chemiczną, to warto ustalić wartościowości. I tutaj są dwa sposoby, przynajmniej w strąceniówce. Jednym ze sposobów jest znajomość wartościowości, przynajmniej tych podstawowych, czyli trzeba wiedzieć na przykład, że pierwiastki w pierwszej grupie chemicznej w układzie okresowym mają jedną wartościowość, pierwiastki w drugiej grupie głównej mają wartościowość 2. Warto wiedzieć na przykład, że niemetale z metalami często są jednowartościowe i tutaj mamy wyjątek z siarką, jest dwuwartościowa z metalami. Warto wiedzieć, że niektóre metale są albo 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 jednowartościowe, że zmieniają swoją wartościowość. Na przykład żelazo, w moich przykładach tutaj widzę, że jest trzywartościowe, natomiast może być dwuwartościowe. Miedź może być dwuwartościowa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też w związku z tym, że tutaj będzie dużo kwasów, to warto też znać wartościowości poszczególnych kwasów. Skąd wziąć wartościowości poszczególnych kwasów? Po prostu warto wiedzieć, ile wodorów przyłączają. Tyle, ile przyłącza wodorów dana reszta kwasowa, taką ma wartościowość, więc w gruncie rzeczy to są dość proste rzeczy, ale jest trik na to oczywiście, bo zapewne, jeżeli będziecie pisać takie reakcje strąceniowe gdzieś w szkole, to dostaniecie taką właśnie oto tabelkę, taką lub podobną. One wszystkie wyglądają mniej więcej tak samo. W każdym razie po lewej stronie, jeżeli się przyjrzycie, są jony ujemne, czyli tak zwane aniony. U góry są jony dodatnie, czyli tak zwane kationy. I przy każdym z tych jonów jest jego, jak to się mówi, ilość plusów lub minusów, oznaczająca nic innego właśnie jak pośredniowartościowość. Czyli jeżeli na przykład, tak jak w moim poprzednim przykładzie, o którym przed momentem mówiłem, mamy do czynienia z siarczkiem magnezu, czy z siarczkiem wapnia lub bromkiem magnezu czy wapnia, to możemy sobie dany związek chemiczny sprawdzić na skrzyżowaniu. I na przykład siarka, tak jak wspomniałem, jest dwuwartościowa, wapń dwuwartościowy, magnez dwuwartościowy. Pójdźmy dalej tutaj tędy. Możemy sobie zauważyć na przykład, że sód, lit, potas, te trzy pierwiastki z pierwszej grupy są jednowartościowe i mają jeden plusik.
Niemetale, jak wspomniałem, na przykład fluor, chlor, brom, jodu nie ma, są jednowartościowe. Bizmut 3, żelazo 3. Jest żelazo 2 gdzieś tutaj? Jest żelazo 2. Glin 3, bar 2. Co tam z ciekawszych jeszcze? Chrom 3. I reszty kwasowe, na przykład reszty kwasowe kwasu siarkowego 6 i 4, czyli SO4 z 2 minusami i SO3 z 2 minusami. Jest też reszta kwasu fosforowego z 3 minusami, czyli 3-wartościowa. No i jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek z tym problem, możecie sobie zerknąć do tej tabelki i ilość minusów podpowiada nam ilość, jak to się mówi, wartościowości, wartościowość po prostu. Jeszcze zanim zacznę, zrobię sobie tutaj troszkę większą interlinię. Będziemy sobie dodatkowo pisać reakcję, o 2,5 to max. Będziemy sobie dodatkowo mogli napisać jeszcze reakcję jonową i jonową skróconą. Będę to chyba pisał gdzieś z boku, po prostu będę przewijał tą kanwę naszą. No dobrze, zacznijmy zatem. Zacznijmy od wartościowości. Grupa OH jest jednowartościowa. Sprawdźcie sobie w tabelce. Otwórzcie swoje książki na tabelce i zwracajcie na to uwagę. Patrzcie też w układ okresowy, tam też są te wartościowości, przynajmniej dla poszczególnych pierwiastków. CuSO4, czyli siarczan miedzi, to jest dwuwartościowe. W związku z tym, że za tą resztą kwasową SO4 nie ma żadnej cyferki, to miedź też jest dwuwartościowa, a nie na przykład 3, chociaż miedź może być albo jedno, albo dwu. Teraz robię zawsze w ten sposób, że sobie dzielę te związki w taki oto sposób, że dzielę na jon dodatni i ujemny. Oczywiście robię to w głowie, nie robię takich kreseczek, chociaż ołówkiem można sobie w ten sposób z tym poradzić. Piszę zatem dalsze reakcje. NaSO4 plus CuOH. Przepisuję wartościowości, one się nie zmieniają. To nie jest reakcja redoksu. Teraz idę z tymi współczynnikami, to jest tak zwana mała stechiometria na krzyż. To biorę w nawias, 2 razy wzięte. No i muszę jeszcze uzupełnić. Zwracam uwagę na to, że mam 2 sody i 2 grupy hydroksylowe. Więc tutaj muszę dopisać dużą dwójkę. To jest tyle, jeżeli chodzi o tą reakcję. Teraz jeszcze mogę sobie napisać reakcję w formie jonowej. I wiecie co, dam tutaj pauzę i wyedytuję to wszystko, żebym miał więcej miejsca. Dajcie mi chwilkę. Dla Was to będzie pewnie sekunda. Ok, proszę bardzo, troszkę więcej miejsca. Możemy teraz zapisać jony. I zazwyczaj te reakcje są w ten sposób zrobione, że ta lewa strona właśnie jest w postaci jonów. Można ją rozpisać na jony. Po prawej na pewno nie. Sprawdźmy przede wszystkim, która z tych dwóch substancji się wytrąci w formie osadu. Zazwyczaj eliminuję z takiego rozważania wszelkie sole sodu, gdyż sód w większości tworzy sole rozpuszczalne. Sprawdzę to i zacznę szukać od OH minus, jak się złączy z Cu2+. Czyli szukam OH minus, jest tutaj. I tak długo szukam, aż trafię na miejsce z miedzią. Widać ewidentnie, że to się wytrąca, więc mogę zacząć pisać jony. Przepisuję zresztą te jony z tamtej tabelki, jeżeli na przykład mam z tym jakiś problem, że nie pamiętam, jak one wyglądają, czy jakie mają, jaką ilość plusów czy minusów. W takich momentach, gdy mamy dużą dwójkę stechiometryczną, trzeba pamiętać o tym, że to są 2 cząsteczki. Zatem na przykład w przypadku sodu będą właśnie 2 sody.
I tutaj zaczynają się schody. Trzeba pamiętać również, że grupa hydroksylowa, która należy do tej cząsteczki, również jest pomnożona przez 2, zatem również są dwie takie grupy tutaj. Ta dwójka duża też musi się tu znaleźć. W tym momencie warto sobie przeprowadzić obliczenia w głowie. W związku z tym, że po tej stronie w tym równaniu chemicznym była ilość plusów i minusów taka sama, więc tutaj nie było żadnych jonów, to tutaj ilość plusów i minusów musi się zgadzać, czyli 2 plus, 2 minus, 0, 2 plusy, 2 minusy, 0, czyli dobrze napisane jonowo. Następnie mogę przepisać ten związek, który się wytrącił, bo powiedzmy to jest łatwiejsze. Skoro wiemy, że się wytrąca, nie musimy go rozpisywać na jony, więc przepisywanie jest łatwiejsze niż się zastanawianie nad tym, jakie jony są. I zostaje nam do zapisania to w formie jonowej 2Na+, czyli dwa kationy sodu, plus SO4, 2 minus, czyli 1 anion reszty kwasowej kwasu siarkowego 6. Teraz oglądamy obydwie strony i patrzymy, co się powtarza. Powtarza się to i powtarza się to. Zauważyliśmy to, co się powtarza, więc możemy teraz napisać tak zwaną reakcję jonową skróconą. Czyli przepisujemy wszystko, czego nie skreśliliśmy. OH minus. Zachęcam Was do robienia wraz ze mną tych reakcji, czyli dawajcie sobie pauzę, róbcie sobie w zeszycie, w brudnopisie i sprawdzajcie, czy Wam wyszło tak samo. Ok, ta reakcja jest skończona, to wszystko. Podam jeszcze nazwy tych związków chemicznych. To jest siarczan 6 miedzi 2, to jest zasada sodowa lub ewentualnie wodorotlenek sodu, siarczan 6 sodu, wodorotlenek miedzi 2. Zwróćcie uwagę, że w przypadku sodu nie podawałem wartościowości, gdyż on ma tylko jedną i zawsze jest to 1, a w przypadku miedzi za każdym razem mówiłem, że to jest miedź 2, co oznacza to, że na pewno miedź ma więcej niż jedną wartościowość. Warto, żebyście wiedzieli, że ma też wartościowość 1, więc skoro może mieć dwie różne, trzeba w nazwie podać. Tutaj spójrzmy na nowe zadanie. Wygląda całkiem spoko, jest raczej łatwe. Zaczniemy od tej części. Reszta wodorotlenowa to zawsze 1, łatwo to zapamiętać. Potas w pierwszej grupie układu okresowego też 1, chlor z metalami 1, no i żelazo 3. Skąd wiem, że 3? Bo spoglądam na tą trójkę, to musiało wyjść tak na krzyż. Więc 3 wartościowe. Następnie mieszam je, czyli mam FeOH plus KCl. Teraz sobie napiszę wartościowości. Raz, 2, 3. Raz, raz, raz. Tu na krzyż nic się nie dzieje, bo jedynek nie piszemy, a tutaj trzeba dopisać trójkę. Jak się przyjrzę, to tutaj nagle żelazo zrobiło, że są 3 grupy hydroksylowe, zatem muszę dopisać w tym miejscu trójkę. To powoduje, że mam 3 potasy, więc dorzucam tutaj. To powoduje, że mam 3 chlory, ale tu już 3 chlory są, więc cała reakcja jest napisana dobrze. Teraz muszę popatrzeć na to, co będzie się wytrącać. Potas, podobnie jak sód, ma w większości sole rozpuszczalne. Co więcej, chlor również ma sole w większości rozpuszczalne, więc to typuje, że na pewno jest rozpuszczalne, a ten wodorotlenek zapewne się wytrącił. Sprawdźmy. Tu jest OH, teraz szukamy Fe3+, jest nierozpuszczalne. W dodatku, jakbyśmy chcieli być sprytni, to możemy powiedzieć, że taka sól zabarwi się na brązowo.
Te kolorki odpowiadają tym kolorom osadów. Więc hop, strzałeczka w dół. No i zaczynamy reakcję jonową. Mamy Fe3+, ilość plusów odpowiada wartościowości, plus 3Cl-. Po pierwsze, ilość plusów i minusów musi się zgadzać, stąd trójka tutaj. Po drugie, są 3 chlory w cząsteczce, więc musi być ta trójka. Jedziemy dalej. Pa! Córcia wychodzi do szkoły. 3K plus 3OH minus. Jedziemy dalej, przepiszmy sobie to, co się wytrąciło, będzie nam łatwiej dalej się nad tym zastanawiać. OH 3 razy wzięte plus 3K plus 3Cl minus. Spójrzmy na to, co się powtarza. 3Cl minus, 3K plus. W sumie zawsze można skreślić tą stronę i skreślić analogiczne rzeczy po lewej. Czasami może się Wam tak zdarzyć, że się coś tutaj nie będzie zgadzać. Wtedy przepatrzcie ilość plusów i minusów, czy jest OK, bo prawdopodobnie gdzieś zapomnieliście wpisać dużej cyfry stechiometrycznej. Przejdźmy dalej. Przepiszmy po prostu to, co zostało, czyli Fe3 plus 3OH minus i to jest FeOH 3 razy wzięte, które się wytrąciło. To jest reakcja jonowa skrócona, to reakcja jonowa. Podaję nazwy, to jest chlorek żelaza 3, to jest zasada potasowa, to jest wodorotlenek żelaza 3, a to jest chlorek potasu. Dobrze. Przejdźmy do następnej reakcji chemicznej. Sód jest jednowartościowy, gdyż jest metalem pierwsza grupa. Chlor z metalami jednowartościowy. Zatem bar musi być dwuwartościowy, a reszta kwasu siarkowego dwuwartościowa. Widzimy po tych dwójkach. Teraz je sobie mieszamy, czyli wyjdzie nam na przykład NaCl. Kto wie, co to za rodzaj związku chemicznego? BaSO4. To jest zwykła sól kuchenna. 1, 1, 2, 2. Ciekawy przykład. Wartościowości tak jakby nam się skracają i nie musimy dopisywać żadnych małych stechiometrii w tych związkach chemicznych. Czyli tak jakby same się napisały. Ale nadal trzeba zrobić dużą stechiometrię, czyli zbilansować lewą i prawą stronę. Patrzę, że mam tu 2 chlory, tu 2 sody, więc tutaj wrzucam dużą dwójkę. No i zaczynamy pisać reakcję jonową. Lewa strona zawsze nam się rozpada, prawa nie, więc sprawdźmy, co nam się wytrąci. Standardowo sód, chlor raczej nie, więc sprawdźmy BaSO4. SO4 jest gdzieś tutaj, tak, Ba tutaj, czyli nierozpuszczalne, tak jak przypuszczaliśmy, strzałeczka w dół. Oznacza, że to się wytrąca osad. Piszmy zatem jony Ba2 plus 2Cl minus plus 2Na plus SO4 2 minus. Strzałeczka to jest jonami 2Na plus 2Cl minus plus to przepisujemy. No, dużo tu jest pisania, ale raczej w gruncie rzeczy to jest dość łatwa sprawa do nauczenia. Skróćmy. Hop, hop, ciach, ciach i mamy reakcję jonową skróconą. Myślę, że po tym materiale będziecie bez problemu w stanie zapisać dowolną reakcję strąceniową.
BaSO4 strzałka. No i podaję nazwy związków chemicznych. Chlorek baru, siarczan 6 sodu, chlorek sodu, siarczan 6 baru. OK. Standardowo najpierw wartościowość. Potas 1, jod 1, ołów 2, bo NO3 reszta kwasu azotowego 1. OK, też dość prosta reakcja, raczej szybka do napisania. Musimy sobie tutaj ładnie pomieszać te związki. Większość tych reakcji chemicznych, albo większość, wszystkie, to są tak zwane reakcje wymiany podwójnej. Oznacza to właśnie to, co w tym momencie robię, czyli zabieram jeden metal z jednej soli, wrzucam do drugiej reszty kwasowej i tworzę dwie nowe sole. Czyli często jest tak, że sól plus sól równa się inna sól plus inna sól, albo tak jak tutaj, sól plus wodorotlenek równa się inna sól i inny wodorotlenek. Większość tych reakcji w ten sposób zachodzi. Przepiszmy wartościowości 1, 1, 1, 2, więc tu musi być dwójka. Teraz przychodzi nam kolejna stechiometria. Zauważamy 2 jody, stawiamy dwójkę. Zrobiliśmy 2 potasy, stawiamy dwójkę. Zrobiliśmy 2 reszty kwasu azotowego 5. Są już. Koniec. Teraz należy zrobić jony, ale wpierw trzeba sprawdzić, która z tych substancji się wytrąci. Raczej sól potasu się rozpuszcza, więc sprawdźmy tą sól ołowiową. Gdzie jest Pb? Szukamy Pb i szukamy jodu. Prawdopodobnie nie mamy jodu. No nie mamy niestety. Musimy się domyślić, no takie też zadania mogą się zdarzyć. Musimy się domyślić, że właśnie sól ołowiu się rozpuści. Chociaż możemy sprawdzić, że to się nie rozpuści. Poszukajmy jeszcze azotanu 5 potasu. I w ten sposób będziemy wiedzieć. Potas, wszystkie są rozpuszczalne, ale sprawdźmy jeszcze resztę NO3. Tak, zgadza się. To jest na pewno rozpuszczalne. Więc zwróćcie uwagę, że pomimo, że nie mieliśmy tej soli w tablicy, to mogliśmy się domyślić, że właśnie ta sól się nie rozpuszcza, bo ta się rozpuszcza. Róbmy jony zatem. Zachęcam Was do ćwiczenia razem ze mną, abyście robili sobie te zadania w tym momencie gdzieś tam, może równocześnie ze mną, może z pauzą, tak żeby sobie to przećwiczyć, żebyście zauważyli, jakie kroki trzeba podjąć tutaj, jak je wykonywać, żebyście to sobie zakodowali, żebyście na sprawdzianie mogli zrobić to samo po prostu bez najmniejszego problemu. PbI2, które się osadza, plus 2 kationy, plus 2 aniony. NO3 minus. Patrzymy, co się skraca. To się skraca. To. No i jeszcze jonowa skrócona. Nie zapominajcie, żeby pisać w jonowej skróconej również po lewej stronie jony. OK. Możemy przejść dalej. Podaję nazwy. Azotan 5 ołowiu. Ołowiu 2. Ołów może być też 4-wartościowy. Jodek potasu. Jodek ołowiu 2. Azotan 5 potasu. Dobrze. Przejdźmy tutaj do tej reakcji chemicznej. Zaobserwujmy sobie wartościowości. Hydroksylowa zawsze 1. Sód zawsze 1. Żelazo 3. A reszta kwasu siarkowego 6, 2. Jak się przyjrzycie tym wartościowościom, to zobaczycie, że one tutaj sobie przechodzą na krzyż. Stąd wziąłem 2, stąd wziąłem 3. Przeprowadźmy tą reakcję chemiczną do końca. Wymieniamy sobie, czyli Fe od tej pory będzie się łączyć
resztą hydroksylową, a Na z resztą kwasu. Przepiszmy wartościowości. Raz, dwa, trzy. Raz, 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 dwa. Na krzyż. Na krzyż. Dobrze. Weźmy sobie jeden z tych związków chemicznych, albo ten, albo ten. Ja zacznę od tego. Zwracam uwagę na to, że są trzy reszty hydroksylowe. Dopisuję trójkę. Mam problem. Tu są 3 sody, a tu są 2. No i teraz w teorii musiałbym napisać 1,5. Natomiast reakcji chemicznej w ten sposób się nie pisze, gdyż to brzydko wygląda. Zawsze dążymy do tego, aby były całkowite liczby. A dlaczego? Bo przecież nie możemy wziąć i przekroić cząsteczki na pół, więc cząsteczkowo by się to nie zgadzało, no bo jeżeli byśmy sód przekroili na pół, ciężko mi teraz sobie przypomnieć, ile ma sód protonów, ale w każdym razie to musiałaby być jakaś reakcja atomowa, która by spowodowała, że z sodu by się zrobiły dwa inne pierwiastki chemiczne i w ogóle takie dywagacje na ten temat nie powinny mieć miejsca. Zatem zauważam to i w głowie natychmiast muszę sobie to wszystko przemnożyć przez 2, aby uzyskać liczbę całkowitą. Zatem tej trójki tu już nie ma, a tu jest trójka. Ta trójka z kolei mówi mi, że tu jest 6. W związku z tym mogę też wrócić do tej reszty wodorotlenowej, bo skoro tu mam 6, a tu 3, to tu musi stać 2. No i na koniec należy sprawdzić ten ostatni związek chemiczny. SO4 są 3, Fe są 2. Koniec. Teraz należy jeszcze sprawdzić, która z tych dwóch się wytrąci. Zakładam, że ta nie, gdyż ma sód. Biorę żelazo 3 i sprawdzam wodorotlenek. Chyba już dzisiaj taki był. Fe, gdzie jest Fe? Fe, o, jest. Jest nierozpuszczalny brązowy. Tak, był już. Zatem zacznijmy pisać jony. Są 2 jony żelaza. Zachęcam też Was do nauczenia się łacińskich nazw pierwiastków. Na przykład żelazo to ferrum. I wtedy można sobie łatwo skojarzyć nazwy łacińskie z tymi nazwami pierwiastków. 3 SO4 2 minus. Jak się też przyjrzycie tutaj, to zwróćcie uwagę, że są 3 plusy razy 2, czyli 6 plusów i 3 razy 2 minusy, czyli 6 minusów. Nadal ilość plusów minusów jest równa 0. Plus 6 Na plus 6 OH minus. Wiemy, że to się wytrąci, więc przepiszmy sobie to 2 Fe OH 3 razy wzięte plus 6Na plus 3 SO4 2 minus. Skróćmy i napiszmy reakcję jonową skróconą. Strasznie dużo przepisywania, nie sądzicie? Jeżeli to byłby sprawdzian, to strasznie długo by trwał. H minus. Tych reakcji trzeba się napisać tutaj. Ale zwracajcie uwagę mimo wszystko, żeby pilnować tej dużej stoichiometrii, żeby się nie pomylić, bo jest tyle tych zadań i można się bez problemu potknąć. No i podaję nazwy związków chemicznych. Siarczan 6, żelaza 3, zasada sodowa, wodorotlenek żelaza 3, siarczan 6, sodu. Przyjrzyjmy się teraz tej reakcji chemicznej. Popatrzmy na wartościowości. Na pewno możemy uzupełnić te dwie natychmiast. Wiemy, że są jednowartościowe.
Tutaj jest dwójeczka, więc musi być dwójeczka. Tu jest trójka, więc musi być trójka. Zresztą glin ma tylko jedną wartościowość. Bardzo lubię glin. Zresztą nazwa łacińska glinu to aluminium i to jest wielkie zaskoczenie właśnie, że glin to aluminium. Po polsku z jakiejś przyczyny glin używamy, a to jest przecież takie aluminium, którego też używamy na co dzień i wiemy, co to jest na przykład folia aluminiowa, wiemy, co to są alufelgi, ale mamy problem z glinem. Do czego jest glin? Może to jest jakaś glina? Kto to wie? W każdym razie glin to de facto aluminium, tak jak nazwa łacińska tego pierwiastka. Przejdźmy dalej do pisania reakcji. Wymieńmy sobie tutaj Al i CO3. Zwróćcie uwagę, że ja małej stoichiometrii nie piszę, tylko przepisuję te segmenty, tak, i mieszam Na z NO3. Teraz przepisuję wartościowości i dopiero na tym etapie robię na krzyż małą stoichiometrię. Tutaj są dwie jedynki, nic nie piszę, ale tutaj mam robotę. Muszę to wziąć w nawias, tu dopisać trójkę, a tu dwójkę. Czyli wyszło mi Al2, CO3, 3 razy wzięte. Typuję ten związek chemiczny, że będzie się wytrącał i prawdopodobnie mam rację. Sprawdźmy to. Szukamy glinu. Ag to srebro, glin i to miało być NO3? Nie, CO3. AlCO3. O, jest. AlCO3 się nie wytrąca. Znaczy wytrąca się w formie osadu. Więc tutaj rysujemy strzałeczkę. Zróbmy teraz sobie jony na spokojnie. A, czekajcie, zapomniałem jeszcze o dużej stoichiometrii. To uzupełnijmy dużą stoichiometrię. Zwracam uwagę na to, że tutaj gliny są 2. Lecę zatem robić tutaj dwójkę. Dzięki temu powstało mi 6 reszt kwasowych kwasu azotowego 5, więc tutaj dorzucam 6. To zrobiło mi 6 azotów, więc tu dorzucam trójkę. To mi zrobiło 3 reszty kwasowe kwasu węglowego i co się akurat zgadza. To mam koniec z dużą stoichiometrią. Teraz jony. Będzie trochę pisania. Jeżeli macie problem z tymi jonami, to pamiętajcie, że wartościowość bezpośrednio zamienia się na tą liczbę i tylko pamiętajcie, które jony mają plus, a które minus. Reszty kwasowe mają minusy, grupa hydroksylowa czy wodorotlenowa ma minus, metale mają plusy. Jeszcze dodatkowo jest tam gdzieś reszta amonowa, czy tam uwodniony amoniak, uwodorniony amoniak, ciężko mi powiedzieć, jon amonowy w każdym razie, to NH4 też jest na plusie. 3 CO3 2 minus. Sprawdzajcie sobie ilość minusów, plusów, czy się zerują, bo mają się zerować. To się wytrąca, więc to po prostu przepisujemy. I zwróćcie uwagę tutaj, żebyście się też nie pomylili, że to jest CO3 3 razy wzięte, a nie Al2CO3 na przykład. Żebyście się nie pomylili. Tutaj może ta trójka stać i ona mówi nam o tym, że ta reszta kwasowa CO3 trzykrotnie występuje w tej cząsteczce. Jeżeli sobie życzycie, to mogę Wam też gdzieś zrobić filmik z tym, jak te związki wyglądają rozpisane na poszczególne atomy. Jak te atomy tam się ze sobą łączą. To chyba a propos wiązań chemicznych, czy coś takiego. Dobrze, mamy napisane, możemy skracać NO3, NO3, Na, Na. No i przepisujemy całą resztę. Al3+, plus 3, CO3, 2 minus, strzałeczka i Al
2, CO3, 3 razy wzięte. Podaję nazwy związków. Azotan 5 glinu, węglan sodu, węglan glinu, azotan 5 sodu. O kurczę, mamy jeszcze trochę tych reakcji, ale to już niedługo. Jedziemy do następnej. Zwracamy uwagę na podstawowe wartościowości. Następnie uzupełniamy pozostałe i piszemy ZNS plus NaCl, wartościowości 1, 1, 2, 2. Nic nie musimy uzupełniać, one się jakby skracają na krzyż, ale musimy dopisać tutaj dwójkę, bo są 2 sody i 2 chlory. Teraz trzeba sprawdzić w tabeli, które z nich się rozpuszcza. Typuję ten, gdyż tu jest sód. Sody zazwyczaj się rozpuszczają, zresztą zwróćcie uwagę na sód, że się rozpuszcza. Szukajmy cynku, jest cynk, jest siarczek cynku, jak najbardziej się rozpuszcza. Rzeczywiście. Zróbmy strzałeczkę w dół. No i piszemy Zn2 plus 2Cl minus plus 2Na plus S2 minus. Przeliczcie sobie plusy, minusy. ZNS idzie na dno plus 2Na plus 2Cl minus będą się skracać. Skracamy. Przepisujemy to, co się nie skróciło. I im więcej robicie tych reakcji chemicznych, tym zwróćcie uwagę, że one coraz szybciej idą, coraz łatwiejsze są z każdym kolejnym razem. Dobrze. Aha, jeszcze podaję nazwy chemiczne. Chlorek cynku, siarczek sodu, siarczek cynku, chlorek sodu. Uzupełnimy sobie stechiometrię, wartościowości najpierw. Ciach, dwójeczka, 2, dwójeczka, 2. Wapń jest w drugiej grupie, to jest reszta kwasu azotowego 5, jednowartościowa, węglowego jest dwuwartościowa. I na krzyż. Ca, CO3 plus NaCl, NO3. Dopisujemy wartościowości. Znów nam się udało, że są na krzyż i się skracają, bo dwóch nie napiszemy. Tak samo tutaj, więc mamy OK, tylko trzeba jeszcze dużą stechiometrię zauważyć. 2 sody, 2 reszty kwasowe. Tutaj duża dwójka. Typuję ten związek, że się wytrąci, gdyż tu jest sód, tu jest reszta kwasu azotowego. Obydwa mają jedynki, zapewne są rozpuszczalne. Więc ogarnijmy węglan wapnia. CO3 nierozpuszczalne. Oczywiście idzie strzałeczka w dół. Piszmy jony. Ca2 plus 2NO3 minus plus 2Na plus CO, nie mylić z kobaltem, CO3 2 minus, strzałeczka, przepisujemy, CO3 w dół plus 2Na plus 2NO3 minus. Skracamy, przepisujemy, Ca2 plus CO3 2 minus, strzałeczka, to było A, CO3, strzałeczka w dół. Podaję nazwy związków chemicznych: azotan 5 wapnia, węglan sodu, węglan wapnia, azotan 5 sodu.
Ile jeszcze mamy? Tylko 2. To już teraz z górki. Możecie sobie dać pauzę, zrobić i zobaczyć, jak ja to robię. Uzupełnijmy. Magnez, druga grupa. Chlor z metalami 1. Na krzyż, zgadza się. Jest tutaj reszta amonowa. Ona ma wartościowość 1. Węglan wapnia ma 2. Przepraszam, nie węglan wapnia, tylko po prostu reszta kwasu węglowego jest dwuwartościowa. Zresztą przed chwilą było. I zwróćcie uwagę na tą dwójkę. Ta dwójka tutaj się pojawiła, a za resztą kwasową nie ma żadnej cyfry, więc musi to być jednowartościowe. Bo nie musicie tego wiedzieć, a możecie to wyjąć z tego wzoru, zauważyć. A jeszcze trzecia sprawa, to moglibyście sobie tutaj po prostu NH4 poszukać. NH4+, jest. I skoro jest 1+, to jest jednowartościowe. To wymieńmy sobie je. NH4, Cl i Mg, CO3 plus. Popatrzmy, ile tego jest. Tutaj musimy dopisać dwójkę. 1, zapomniałem o wartościowościach przepisać. Na krzyż nic się nie dzieje. Voilà. Piszmy sobie jony. Mg 2 plus 2Cl minus plus NH4 plus są 2, dwójka duża, plus CO3 2 minus, wychodzi z tego 2NH4 plus 2Cl minus i to się osadza plus MgCO3 w dół, skracamy i przepisujemy reakcję jonową skróconą. CO3 2 minus MgCO3 wytrąca się. No i doszliśmy do ostatniej reakcji chemicznej. Jeżeli się przyjrzycie, to wszystkie tutaj wartościowości są po prostu 1. I mamy tak Na. Aha, a w tej poprzedniej podaję nazwy, sorki. To jest chlorek magnezu, węglan amonu, chlorek amonu, węglan magnezu. Tu mamy NaNO3 plus AgCl. Jedyneczki, nic nie musimy uzupełniać. Teraz po prostu przepisujemy w formie jonowej. Ag plus, to jest metal przecież, plus NO3, które już wielokrotnie było. Też może sobie zapamiętujcie w ten sposób, że jak już wielokrotnie coś widzieliście, to już zapewne w kolejnym razie będzie wyglądało tak samo. Które z tych dwóch się rozpuszcza? Ja typuję chlorek srebra. Zobaczmy, czy AgCl się rozpuszcza. Nie rozpuszcza się. Jesteśmy tutaj. Czyli rzeczywiście tak było. Na plus. W sumie też będziecie mogli w ten sposób typować. Zazwyczaj, zwróćcie uwagę, te sole z sodem się nie rozpuszczają. Więc łatwo przewidzieć, który z tych dwóch pierwiastków się osadzi. Skróćmy, hop, 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 hop i mamy ostatnią część do napisania. Cl minus AgCl i się wytrąca. No i teraz tak, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie odpowiednie komentarze pod filmem. Poproszę Was o lajki, jeżeli Wam się podobał ten filmik. Jest to sposób na wspieranie mojego kanału. Poza tym zostawcie suby.
jeżeli będzie ich wystarczająco dużo, to będę tych filmików z chemii nagrywał więcej. No i poza tym zachęcam do wspierania kanału. Jest możliwość wykupienia takiego wspierania i okazania mi, że tak powiem, wdzięczności za tą moją pracę. Jeszcze raz dzięki. Do następnego razu.